Perfekcyjne. Idealne. I do tego kawunia. A od czego zaczynamy? Faworki wbrew pozorom nie są takim trudnym, nie są aż tak trudne do zrobienia. Naprawdę przepis, który ja znam, który ja Wam pokażę, jest naprawdę bardzo prosty, wręcz obłędnie prosty. Ważne jest tylko, żeby ciasto rozwałkować jak najcieniej. Musi być takie cienkie, że przez nie bladwa nie prawie widać. I wtedy będą takie chrupkie, naprawdę będą takie niebo w gębie. O, jak ja to mówię, niebo w gębie. Także bierzmy się do roboty, koniec gadania i zacznijmy od tego. Mam tu odważone pół kilo mąki. Tu zrobię takie wgłębienie w mące i teraz w moim przepisie jest tak, że na 100 g mąki daję jedno żółtko, tak? I tu mam pół kilograma mąki i 5 żółtek. Zaznaczam same żółtka, nie całe jajka. Same żółtka. Do tego daję daję pół łyżeczki soli i 2 łyżeczki cukru. Teraz kwaśna śmietana, gęsta kwaśna śmietana, tyle samo co żółtek, tyle samo łyżek śmietany. Czyli 5 łyżek tu mam odmierzonych śmietany i to wszystko muszę razem dobrze ugnieść. Blat wcześniej dobrze zdezynfekowałem, umyłem, więc mogę śmiało robić na tym blacie. Do ciasta możesz dać jeszcze, żeby nie pił olej, żeby ciasto nie piło olej, możesz dać łyżkę spirytusu. Ja daję łyżkę octu. I też spełni tą rolę, dokładnie tą samą rolę co spirytus. Teraz ciasto się już zagniata dobrze, także pamiętaj, jak będzie za suche po prostu, bo to żółtka są troszeczkę mniejsze czasami, są czasami większe, albo śmietana bardziej gęsta, to wtedy po prostu wystarczy to regulować śmietaną i dokładasz śmietany i to ciasto będzie już się zagniatać lepiej. Teraz to ciasto trzeba, jak to się mówi, napowietrzyć. Trzeba je ugnieść i tak trochę wałkiem potraktować, żeby się ciasto napowietrzyło dobrze. To trwa około 5, czasami nawet 10 minut można. Są różne sposoby. No ja znam ten sposób właśnie, że trzeba tak uderzać wałkiem w ciasto. To ciasto się napowietrza. Chodzi o to, żeby te chruściki miały takie bąble. I będą takim naprawdę chrustem, takie chrupiące, delikatne. Teraz ciasto można podzielić albo na 3 części, jak chcesz, albo na 2. Ja podzielę to na pół i będę rozwałkowywał. Trochę trzeba podsypać mąką, żeby się nie przyklejało. I teraz bardzo, bardzo cienko. Rozwałkowujemy bardzo cienko. Ciasto mam już rozwałkowane, teraz będę porcjował. Z chruścików nikt nie będzie strzelał jak z łuku, więc nie muszą być aż tak idealnie równe. Dobrze. I teraz ja lubię takie po skosie. O. I teraz na środku jeszcze robimy dziurę. Nie będę tu wszystkich pokazywał, tylko pokażę tutaj parę tych pierwszych i po prostu przeplatamy teraz przez ten otwór, przez środek. O, i w taki sposób. Tu zróbmy jeszcze jeden. I ja teraz, słuchajcie, zanim te pozostałe wyporcjuję, nastawiam już olej, żeby się grzał. Pamiętaj, że olej nie może być zbyt mocno nagrzany. Musi być mocno, ale nie bardzo mocno, tak żeby nie spalił chruścików.
Patelnię nastawiam, ale nie nastawiam jej na maksymalne grzanie, tylko nastawię na 8. Przedostatnie maksymalnie mam 9, ja zrobię 8. Ja będę smażył na patelni, bo tego tłuszczu nie musi być aż tak, one nie muszą całkowicie być przykryte. One po prostu i tak, jak je wrzucisz na tłuszcz, to i tak zaraz będą wypływać do góry. Także teraz zostawiam ten tłuszcz, niech się nagrzeje i ja pozostałe chruściki porcjuję i zawijam. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Tłuszcz jest nagrzany. O, to widać. One powinny już zaraz po chwili wypłynąć. Tak, można rzucać następne. I chruściki smażymy około minuty z jednej strony, około minuty z drugiej strony. A jak nie chcesz mierzyć zegarkiem, to po prostu jak robią się takie już lekko brązowawe, takie kawa z mlekiem, to wtedy można już wyjmować. Zobaczmy. O, widzisz, już robią się takie brązowawe. To przewracam na drugą stronę. Pierwsza porcja to zawsze jest troszeczkę dłużej może być, zanim one się zabarwią, ale już następne będą szły dużo sprawniej. O, widać, że robią się fajne bąble. To o to chodzi. Ciasto było dobrze napowietrzone. Będą chrupkie. Zobaczmy. O, widzisz, już robią się takie brązowawe. To przewracam na drugą stronę. Pierwsza porcja to zawsze jest troszeczkę dłużej może być, zanim one się zabarwią, ale już następne będą szły dużo sprawniej. O, widać, że robią się fajne bąble. To o to chodzi. Ciasto było dobrze napowietrzone. Będą chrupkie. Idealny przepis na faworki albo na chrust. Proszę bardzo.